Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. 2 tygodnie minęły. Wrzesień się zaczyna, więc jakby wracamy do szkoły, ale myślę, że też wracamy do chęci opanowania języka angielskiego. I dzisiaj Wam postaram się w tym oczywiście pomóc, tak jak zawsze. Dzisiaj będziemy mówić o rzeczowniku. Rzeczownik to jest taka rzecz, która jest bardzo zaniedbywana w języku angielskim i my po prostu jej nie używamy. O co chodzi? Generalnie może zacznijmy sobie od czegoś takiego, że mamy coś takiego I, you, he, she, it, we, you, they. To są wszystkie, no na tym angielski polega, ale my dzisiaj będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na it i pokażę o co chodzi. Oczywiście, jeżeli będziemy tworzyć zdania typu na przykład, nie wiem, it goes in my mind, to oznacza, że to chodzi po moim umyśle. Jeżeli powiemy it is nice, no to wiadomo, to jest fajne i tak dalej. Oczywiście możemy sobie to połączyć, tak jak Wam już pokazywałem. Czy na przykład it's nice to do it, czyli fajnie jest to wykonać. I wiadomo, że będziemy zmieniać tutaj przymiotniki i czasowniki. No okej. Tylko, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie it. Co oprócz tego możemy jeszcze zrobić? Zamiast it jak najbardziej możemy wstawić masę rzeczowników, czyli na przykład, nie wiem, to może być maszyna, to może być po prostu, na razie może trochę takie inne, żebyście zobaczyli ten dysonans, te różnice, czyli na przykład powiedzmy, że mamy jakąś tam maszynę, będzie to jabłko, niech będzie na przykład jakiś tam komputer czy coś takiego. To są rzeczowniki, które wiadomo, jeżeli zrobimy zdanie typu a machine is black i tak dalej, to są proste rzeczy. Tylko, że oprócz takich właśnie rzeczowników są jeszcze inne. Rzeczowniki, o których mowa, napisałem tutaj po prawej stronie. Czyli mamy an idea jako pomysł, a matter czy matter jako zagadnienie, kwestia, a case to też jest sprawa albo kwestia może być, a reason, czyli powód, an issue, czyli jakiś tam mały problem, kwestia do wyjaśnienia, do rozwiązania, an objective, czyli cel. Zaraz powiem, gdzie stosujemy takie rzeczy, w jaki sposób możemy tego użyć. A goal to jest coś, co my osiągamy, czyli po prostu mamy swego rodzaju gole, czyli rzeczy, które chcemy osiągnąć. A point jako punkt, ale również, no to może zaraz powiem, a problem, czyli problem. No i teraz jak to wykorzystać? Generalnie tego typu rzeczowniki możemy wykorzystać właśnie podczas różnego rodzaju, oczywiście w mowie jak najbardziej, ale one będą miały też wydźwięk bardzo formalny. Ale tak jak mówię, nie tylko, ponieważ możemy wykorzystać to po prostu w powszechnej konwersacji. Więc na przykład, jeżeli mamy zdanie, może pokażę to na podstawie mojej pracy dyplomowej. No dobrze, jak szaleć, to szaleć. Zobaczcie, tutaj mam swoją pracę magisterską, którą kiedyś pisałem. Pokażę Wam, w jaki sposób pisałem w bardzo formalnej takiej formie, czyli przykładowo tutaj the main objective i to słowo już się tam pojawiło, dlatego je zaznaczyłem. The main objective of this master thesis is to delve into. Na to może nie patrzymy, bo to już zaczyna się jakieś skomplikowane słowo, ale generalnie mamy głównym celem mojej pracy dyplomowej, czyli master thesis. Oczywiście zamiast tego my możemy sobie wstawić na przykład głównym celem tej prezentacji, głównym celem na przykład, nie wiem, kosztorysu, głównym celem tego modelu finansowego, głównym celem na przykład tej firmy jest to, aby. I to jest właśnie ten moment, czyli the main objective of this master thesis, czyli zamiast tego wstawiamy tutaj, nie wiem, czy firma, czy kosztorys, czy model, czy coś tam. I na przykład mówimy jest to, aby. Ja może tutaj napiszę, jak byśmy na przykład zrobili to, powiedzmy, w takiej powszechnej mowie, czyli na przykład the main objective of my speech, czyli na przykład głównym celem mojej przemowy is to. I to jest właśnie to jest ten moment, czyli to jest to is to i teraz będziemy wstawiać po prostu czasownik.
Czyli jest to, aby na przykład, nie wiem, transfer, przekazać, wysłać, aby na przykład zrozumieć pojęcie tego i tego, na przykład żeby pokazać, żeby zaprezentować, żeby udowodnić i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że tutaj w ogóle nie ma gramatyki. Gramatyka będzie na etapie, są to bardzo formalne zdania i bardzo dobre, bym powiedział. Natomiast gramatyki tutaj no znowu nie uświadczymy. I jeżeli na przykład napiszemy sobie znowu the main objective of my speech i tutaj mamy is to, czyli oznacza, że to jest teraźniejszość, ale gdybyśmy chcieli zrobić przeszłość, to byśmy powiedzieli was to. I na przykład transfer, send, understand i tak dalej. No i to jest właściwie to, co chciałem Wam przekazać. Aha, no i oczywiście możemy zrobić tutaj przyszłość, czyli na przykład zrobimy jak jest was to, czy tam by było w liczbie mnogiej were to, no ale wtedy musiałaby być liczba mnoga i tak samo will be to, na przykład to do it, to make it, czy coś takiego. Dzięki temu jesteśmy jakby w trzech czasach, które są w języku polskim, czyli teraźniejszość, przeszłość, tutaj też mamy przeszłość, no i przyszłość. To nam wystarczy do tego, żeby już ładnie mówić. No i wróćmy sobie jeszcze do tamtej starej notatki. W mojej pracy, tak krótko tylko powiem, że pisałem o negocjacjach, więc właśnie takie formy były na porządku dziennym, ale tak jak mówię, w powszechnej mowie również to można robić. Na przykład jeżeli mamy powiedzmy tutaj an idea, a matter, a case, a reason, an issue i tak dalej, to wszystkie te na przykład możemy powiedzieć, nie wiem, przykładowo gadamy sobie i mówimy you know, it's very nice to do it because everybody does it, okay? Czy coś takiego. Oczywiście mamy takie trochę banalne myślenie, ale nie o to chodzi. Na razie chcę stworzyć proste zdanie. I teraz na przykład the point of this, tak? Czyli chodzi o to, że na przykład możemy the point of this albo the point of it is to na przykład udało mi się wymyślić coś mądrego. Czyli the point of this is to watch other people do it so we can avoid their mistakes. Czyli generalnie chciałem stworzyć takie jakieś banalne zdanie, czyli no wiesz, fajne jest to, żeby to zrobić, ponieważ każdy tak robi. Może jest to banalne, ale na przykład jeżeli poprowadzimy sobie dalej zdanie, na przykład głównym punktem tego jest to, aby obserwować innych ludzi, którzy to robią w taki sposób, że możemy uniknąć ich błędów. Czyli wiadomo, każdy to robi, ale oczywiście obserwujemy, więc tak naprawdę to od nas zależy, w jaki sposób my sobie stworzymy dane zdanie. Czyli nie szukamy jakiegoś tam idiomu po prostu odpowiedzialnego za to, tylko my myślimy po prostu swoim polskim, angielskim myśleniem, stosując wszystkie formy, które Wam pokazuję i starając się cały czas udowodnić, że naprawdę nie warto jest uczyć się różnego rodzaju wyświechtanych zwrotów, ponieważ to tylko spowalnia nasz angielski, a tutaj tym zdaniem udowadniam, że w zależności od tego, co my myślimy, jesteśmy w stanie to przetransferować i naprawdę powiedzieć coś całkiem sensownego. No zobaczmy sobie jakiś przykład. Tutaj mamy the main objective is to prevent malnutrition, czyli głównym celem jest to, aby prevent to jest zapobiegać od prewencji, czyli aby zapobiec złemu odżywianiu, niepoprawnemu, czyli malnutrition. Mal to jest złośliwy generalnie, czyli jak widzimy końcówkę mal, to bardzo często, zawsze właściwie będzie oznaczało, że coś jest złośliwe, czyli w jakiś sposób jest złośliwe, nieodpowiednio szkodzące zdrowiu na przykład. No i w tym momencie mamy właśnie tę konstrukcję, czyli is to prevent malnutrition. No i może tutaj jeszcze jeden. Może być the main objective is to collectively destroy a large structure defended coś tam, coś tam. Tu są jakieś gierki, nie mam pojęcia, czyli głównym celem jest to, aby kolektywnie, czyli wspólnie zniszczyć jakąś dużą strukturę, która jest broniona przez cokolwiek. Tylko że tutaj mamy znowu the main objective, więc może spróbujmy coś innego.
No, proszę bardzo, świetny przykład. But I think the point is to just not be so hard on yourself. Czyli oznacza, że myślę, że generalnie jakby tym punktem jest to, żeby nie być jakby hardym dla siebie, tak? Czyli powinniśmy brać rzeczy lekko, no nie powinniśmy się karcić, tak? Za to, że robimy błędy, za to, że powiedzmy coś nam się nie udaje, czyli po prostu bądźmy delikatni dla siebie, nie bądźmy tacy hardzi dla siebie. I to jest właśnie ten the point is to. No i myślę, że te 3 przykłady są potwierdzeniem tego, że taką strukturę można stosować. I jeszcze szybko wracając właśnie do tego an idea, a matter, a case i tak dalej, zamiast tego the point of this, to jest właśnie ten a point, no to już sobie go nazwałem the point, bo już jest dla nas powiedzmy dla odbiorcy konkretny, dlatego może być the problem of this is to. The goal of this is to. Tutaj mamy of this, czyli oznacza, że punktem kogo czego, czyli na przykład jeżeli byśmy powiedzieli the point of my presentation, czyli na przykład punktem mojej prezentacji jest to, aby pokazać Państwu, na czym polega to i to, albo z czym to się je, albo co mogą dzięki temu Państwo zyskać i tak dalej. I po prostu jesteśmy w stanie sobie sami to tworzyć, a nie bazować na zwrotach, które gdzieś ktoś nam wrzuca. No, raz, że zapychają pamięć, a drugi raz, że nie będziemy ich pamiętać po prostu na drugi dzień. Więc angielski, no, jak będziemy się w ten sposób uczyć, to pamięć zawsze będzie nam szwankować, bo my nie uczymy się do egzaminu. Angielski to jest narzędzie i my musimy się nauczyć go stosować do tego, żeby komunikować słowa. To wszystko. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. To jest oczywiście jakby temat dosyć prosty, ale gdyby ktoś miał problem z tym, to myślę, że możemy sobie zorganizować jakiś webinar i możemy oczywiście poćwiczyć to jak najbardziej. Nie widzę problemu. Dajcie mi po prostu znać, że takie coś Wam się podoba i takie coś chcielibyście poćwiczyć, a tymczasem bardzo dziękuję. No i wracamy do ponownego wrzucania, mam nadzieję, ciekawych filmów. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!